tego mamy nadzieję wszyscy z powrotem w sali. Chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że w tej sesji będziemy mieć 3 wystąpienia, później spotykamy się na przerwie obiadowej, ale zanim to nastąpi, zanim przejdziemy do kolejnego wystąpienia, chcielibyśmy bardzo powitać kolejnych gości, którzy do nas dołączyli. Witamy pana profesora Andrzeja Kmieciaka, pełnomocnika rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie równego traktowania. Witamy także państwa Alicję i Filipa Czyszyków ze Stowarzyszenia Akceptacja. A teraz zapraszam na kolejne długo wyczekiwane wystąpienie pani doktor Aleksandry Chodeckiej. Wystąpienie pod tytułem Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję, czyli czym są i jak się rozwijają orientacja i tożsamość seksualna. Przypomnę jeszcze, że pani doktor Aleksandra Chodecka jest psycholożką, seksuolożką kliniczną, psychoterapeutką i adiuntką w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo proszę. Witam ponownie. Bardzo się cieszę, że to jest miejsce, w którym nie następuje dyskwalifikacja po powstawcie. Mam nadzieję, że tym razem technicznych problemów nie będzie. Bardzo przepraszam za poprzednie. Tak jak wspominałam już wcześniej, zostałam poproszona o przedstawienie pewnych podstawowych zagadnień dotyczących tematyki orientacji seksualnej. Ta prezentacja będzie zawierać informacje na temat różnorodności definiowania orientacji seksualnej i tożsamości seksualnej, a także zagadnienia dotyczące tego, jak to zdefiniowanie wpływa na nasze myślenie o tych kategoriach i o odczuciach, które za nimi stoją. Może tytułem jeszcze wprowadzenia dodam tylko, że właśnie myślenie o kategorii orientacji seksualnej bardzo często, czy rozmawianie o tej kategorii bardzo często odbywa się w takim klimacie no właśnie antagonizmu, tak? Zdrowie, choroba, norma, patologia, homoseksualność, heteroseksualność. Chciałabym, żeby to wystąpienie pokazało Państwu, czy zaprosiło Państwa do takiego myślenia, że jest to jednak dużo bardziej złożony konstrukt i różnego rodzaju ustalenia na gruncie nauki nie uprawniają do takiego kategorycznego, czarno-białego patrzenia na te kwestie. Nie sposób mówić o orientacji, nie odnosząc się do pojęcia nieco szerszego, do pojęcia seksualności człowieka. Pojęcie to opisuje sferę naszego funkcjonowania, w której mieści się szereg pobudzeń i działań, które idą za tymi pobudzeniami, prowadzące do pewnej przyjemności, odbywającej się w relacji. Są to składniki tzw. miłości seksualnej. Bez względu na to, jakie podejście naukowe, czy jaki paradygmat naukowy definiuje seksualność, za każdym razem będzie on wskazywał właśnie na tę sferę intrapsychiczną czy wewnętrzną, na to, że seksualność jest taką cechą, która mówi o pewnych przeżyciach wewnętrznych, przeżyciach, które nie są do końca zależne od nas, mają pewną naturę biologiczną i też będą miały swoje przejawy w zachowaniach. Będziemy wnioskować o tych przeżyciach na podstawie właśnie tych zewnętrznych przejawów. Jeszcze jedna definicja seksualności w modelu ekologicznym, pokazująca właśnie, że posiadamy pewną wrodzoną dyspozycję do reagowania pobudzeniem seksualnym na określone bodźce. Częściowo relacje pomiędzy tym reagowaniem a określonymi bodźcami mają naturę wrodzoną, częściowo uczymy się tego połączenia w toku procesów uczenia się. I czym jest w takim razie orientacja seksualna? Orientacja seksualna jest pojęciem, które opisuje pewne właściwości tego połączenia, czyli opisuje kierunek popędu seksualnego, opisuje takie cechy osób, które są związane z płciowością i które działają
wąskiej definicji, czyli orientacja seksualna jako odzwierciedlenie tego, kto jest dla nas atrakcyjny pod względem uczuciowym i seksualnym, odzwierciedlenie tej atrakcyjności dla kogoś tej samej lub odmiennej płci, czyli taka definicja koncentrująca się na pewnych wewnętrznych przeżyciach, ale też zawężająca kategorię orientacji seksualnej. Definicja szersza, mówiąca o tym, że orientację seksualną możemy rozumieć jako pewną względnie trwałą i stabilną cechę osobowości, jako pewien utrwalony wzorzec reagowania dotyczący życia erotycznego, mieszczący w sobie pragnienia, wyobrażenia, system motywacyjny i co w tym przypadku tej definicji istotne, zachowania seksualne służące realizacji pragnień seksualnych nie są tutaj włączane w kategorię orientacji seksualnej. Orientacją seksualną nazywa się właśnie te wewnętrzne odczucia i przeżycia. Jeszcze szerszy sposób definiowania orientacji seksualnej oparty na 4 wymiarach, mówiący o tym, że orientację seksualną możemy definiować za pomocą odniesienia do takich przeżyć jak fantazje erotyczne, jak to, kto jest dla nas atrakcyjny pod względem seksualnym, na podstawie autoidentyfikacji oraz właśnie na podstawie zachowań seksualnych. Teraz jak Państwo sobie wyobrazicie, że dana osoba na tych wszystkich wymiarach będzie chciała się zdefiniować, to możemy sobie wyobrazić, że ta definicja nie będzie wcale taka jednoznaczna, czy że nie będzie to pozwalało na pokategoryzowanie osób na 2, 3 czy nawet 5 kategorii orientacji seksualnych. Ponieważ jeżeli będziemy mieli do czynienia z osobą, która na etapie pragnień seksualnych fantazjuje o osobach obojga płci, na etapie spostrzegania atrakcyjności obiektów będzie preferowała osoby na przykład płci żeńskiej, na etapie autoidentyfikacji będzie się określać jako biseksualna, ale na etapie zachowań będzie realizować tylko jeden kierunek popędu seksualnego, to można sobie wyobrazić, że za każdym razem będziemy mieli do czynienia ze złożonym, bardzo zindywidualizowanym obrazem przeżyć odnoszących się do tej kategorii. Dlatego też w literaturze przedmiotu zaczęto stosować inne pojęcie. Między innymi Salim Williams w odróżnieniu od pojęcia orientacji seksualnej, którą zdefiniował jako przewaga uczuć, myśli, fantazji seksualnych bądź erotycznych danej osoby dotyczące przedstawicieli tej czy innej płci. I w ramach tej definicji wskazał na to, że nie mamy możliwości świadomego kontrolowania tych odczuć, nie mamy możliwości zmieniania ich zgodnie z jakimiś oczekiwaniami społecznymi, które są przed nami stawiane. Mówi się o tym, że jest to pewna niezmienna prawda biologiczna i psychologiczna. W odróżnieniu od tego terminu powstał termin
będziemy się definiować wtedy, kiedy będziemy uważać, że jest to pewien zestaw odczuć, które mogą ze sobą współwystępować. A zatem tożsamość seksualna jest pojęciem szerszym, zawierającym w sobie przeżycia dotyczące orientacji seksualnej, ale jest to konstrukt bardziej społecznie uwarunkowany historycznie i kulturalnie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w różnorodnych modelach całościowego funkcjonowania seksualnego czy psychoseksualnego. Między innymi Donald pokazują tożsamość seksualną jako pewien konstrukt, który jest efektem odpowiedzenia sobie na pytanie nie tylko kim jestem pod względem orientacji seksualnej, ale też kim jestem pod względem płciowym. Wydawałoby się, że jest to dość prosta odpowiedź. W naszej kulturze promowana jest odpowiedź zgodna z takim dwukategorialnym myśleniem o płci. Niemniej mamy do czynienia z takimi nietypowymi sytuacjami jak zaburzenia różnicowania płciowego, które mają miejsce w jednym przypadku na 5000 urodzonych dzieci, czyli nie wcale tak rzadko, kiedy to osoby rodzą się z cechami świadczącymi czy znakującymi płeć tylko zarówno męską, jak i żeńską. Wówczas taka osoba musi swoją tożsamość seksualną zdefiniować nieco inaczej niż to, co proponuje nam współcześnie kultura. I jak Państwo pomyślą o definiowaniu orientacji seksualnej w ten sposób, że my odnosimy się do płci, jaką posiadamy, no to wówczas pojawia się już tutaj pewien rodzaj trudności czy komplikacji, polegający na tym, że no niejednoznaczność w obszarze tożsamości płciowej czy cech biologicznych, płciowych, które posiadamy, no będą już w pewien sposób determinowały też pewną niejednoznaczność czy większą złożoność w zakresie definiowania się jako osoba o określonej orientacji seksualnej. Kolejny model mówiąc o tym, w jaki sposób kształtuje się tożsamość seksualna, model Mankrota pokazuje, że kształtuje się ona w dużej mierze w okresie dorastania. Wówczas splatają się takie trzy główne tematy składowe tej tożsamości. Jest to tożsamość płci, osiągnięcia w zakresie kształtowania odpowiedzi seksualnej oraz osiągnięcia w zakresie umiejętności tworzenia związków dietycznych czy relacji z drugim człowiekiem. Te trzy sfery, osiągnięcia w tych trzech sferach splatają się w okresie dorastania, tworząc właśnie taki indywidualny, bardzo złożony konstrukt w postaci tożsamości seksualnej, która to wyznacza sposób realizacji potrzeby seksualnej. Jeszcze inny model, w taki węższy sposób ujmujący orientację seksualną, model stworzony na bazie metafory drzewa. Tutaj poszczególne warstwy życia erotycznego, seksualnego, niczym słoje drzewa narastają kolejno po sobie. Im bardziej podstawowe warstwy życia erotycznego, tym bardziej determinowane czynnikami biologicznymi, im bardziej zewnętrzne, tym bardziej czynnikami psychospołecznymi. Tutaj w tym modelu tożsamość płciowa, orientacja seksualna są spostrzegane jako takie cechy człowieka, które są bardzo silnie determinowane biologicznie. W toku rozwoju socjalizacji preferencje seksualne, role płciowe i zachowania seksualne będą podporządkowane tym odczuciom płynącym z tych dwóch warstw, czyli tożsamości orientacji. Przepraszam. Nie będę omawiać szczegółowo tych badań, chciałam tylko przytoczyć parę klasycznych badań wskazujących, że rzeczywiście o ile nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na temat tego, jakie konkretnie czynniki kształtują, czy są odpowiedzialne za taki, a nie inny kształt naszej orientacji seksualnej, o tyle wielokrotnie badania potwierdzają,
potwierdzają pewne współwystępowanie pewnych czynników o charakterze biologicznym i określonych orientacji seksualnych. W związku z tym nie da się zaprzeczyć udziałowi czynnika biologicznego w powstawaniu orientacji seksualnej. Nie do końca jest poznany ich udział czy mechanizmy, za pomocą których te cechy oddziaływują na powstawanie takiej, a nie innej orientacji. Niemniej udział tego czynnika jest niezaprzeczalny. W związku z tym ma to też znaczenie dla naszego pojmowania tej cechy człowieka i też ma to znaczenie dla tego, czy będziemy starali się to zmieniać, czy nie. W świetle dzisiejszych badań wiemy, że nie ma to sensu i żadne badania nie potwierdzają skuteczności jakiejkolwiek terapii nakierowanej na zmianę tego typu odczuć. Jakie mamy może rodzaje orientacji? Na podstawie badań tutaj naszych polskich, profesora Izraelskiego, osoby badane, dosyć znaczna grupa została zapytana o orientację, z jaką się identyfikują. Oczywiście najwięcej osób identyfikowało się z orientacją heteroseksualną, z orientacją homoseksualną 0,5% kobiet i około 1% mężczyzn. Natomiast to, na co chciałam Państwu zwrócić uwagę, to, że podejmowanie kontaktów seksualnych z osobą tej samej płci wystąpiło już w większym nasileniu, co jakby potwierdza to, że ta złożoność naszego funkcjonowania jest większa niż byśmy chcieli. Tak? W różnorodnych modelach orientację homoseksualną rozumie się w rozmaity sposób. Można ją rozumieć na kanwie takiego modelu dychotomicznego, gdzie odczucia natury hetero i homoseksualnej są uważane za odmienne jakościowo, za inną jakość. Tak? Można je rozumieć na kanwie modelu dymensjonalnego i dwuwymiarowego, czyli że nasilenie pewnych odczuć homo i heteroseksualnych ma swoje skrajne wymiary na granicach jednego kontinuum, a pośrodku znajduje się cała gama sytuacji pośrednich. Można też rozumieć orientację, czy wyodrębnić orientację, posługując się takim modelem dwuwymiarowym, czyli jeżeli mamy dwie osi łączące trochę te oba, tak? Czyli jeżeli mamy dwie osi homofilię i heterofilię, czy odczucia homoseksualne i heteroseksualne, to nasilenie jednych i drugich w wysokim stopniu będzie pozwalało nam na określenie takiej osoby jako osobę biseksualną. Niskie nasilenie obu będzie nam pozwalało na wyodrębnienie orientacji aseksualnej. Nasilenie na jednym wymiarze odczuć homoseksualnych, na drugim niskie heteroseksualnych będzie nam pozwalało na wyodrębnienie orientacji homoseksualnej. Niemniej nasilenie tych odczuć u różnych osób może być bardzo różne. Tak? Za każdym razem chciałabym Państwu podkreślić ten indywidualny wymiar tego konstruktu. Przy tej okazji nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. Chciałam podziękować za poprzednie wystąpienie i tą podstawę programową, której jeden z zapisów głosi: zachęca nas do wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej. Jak widać, właśnie ta kategoria orientacji seksualnej jest bardzo silną komponentą naszej tożsamości w ogóle. Jest ona bardzo zróżnicowana, bardzo zindywidualizowana. Jeżeli jesteśmy zachęcani do tego, żeby to wzmocnić, to jak najbardziej dokonania nauki też potwierdzają, że w tę stronę powinniśmy zmierzać. Tutaj nie będę szczegółowo omawiać takiego procesu wyłaniania się tej tożsamości seksualnej. Tak jak wspomniałam, taki najbardziej intensywny okres przypada na wiek dorastania. Różne badania wskazują, że te pierwsze homoseksualne, świadome odczucia związane z pobudzeniem seksualnym u kobiet około 14-16 roku życia się pojawiają, u mężczyzn około 13 roku życia. Pierwsza homoseksualna aktywność około 20 roku życia, tutaj akurat w tych badaniach u mężczyzn około 15 roku życia, w badaniach Izraelskiego również około 20 roku życia, a następnie dochodzi do takiego
bardzo zindywidualizowane. Myślę, że to, co jest istotne, zdać sobie sprawę z tego, że tak jak właśnie pokazują badania, tych odczuć dominujących homoseksualnych, te odczucia dominujący sposób występują u jednak mniejszości osób. W związku z tym naturalnym wydaje się taki proces, w którym pobudza to pewien rodzaj lęku. Tak? Jeżeli ja posiadam jakąś cechę, która jest inna niż wszystkie ważne dla mnie osoby naokoło, to w naturalny sposób budzi to niepokój. Niemniej można z tym zrobić bardzo różne rzeczy. Można z tego uczynić podstawę do tworzenia czy wzmacniania własnej wyjątkowości, a można w wyniku różnych negatywnych doświadczeń uczynić z tego pewną taką cechę stanowiącą o poczuciu gorszości. Więc jest to niezwykle istotne, w jaki sposób będziemy traktować osoby posiadające tego typu odczucia. Tutaj jeszcze kilka takich danych odnośnie nastolatków właśnie. Zapytane, czy odczuwają silny pociąg do osób tej samej płci na skali od 1 do 5. Bardzo silne wskazywało około 1% chłopców i dziewcząt. Natomiast w ogóle jakikolwiek rodzaj natężenia od 2 do 5 to już około 6% w przypadku chłopców i w przypadku dziewcząt już około 10%. Tak? Czyli nawet jeśli te odczucia nie są dominujące, to one i tak pojawiają się u sporej grupy osób. Ma to swoje też przełożenie na doświadczenia homoseksualne i związki homoseksualne. Chciałam jeszcze chwilę dosłownie odnieść się też do takiego ujęcia medycznego. Wiadomo, że w 1991 roku homoseksualizm został wykreślony z klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. Żadna z orientacji nie stanowi sama w sobie podstawy do tego, żeby mogły zdiagnozować problemy natury psychicznej. W ICD, czyli klasyfikacji obowiązującej w Polsce, mamy jedynie pewne kategorie odnoszące się do odczuć powstałych w wyniku identyfikacji u siebie tego typu przeżyć. Niemniej zasadność tych jednostek jest kwestionowana, ponieważ jeżeli Państwo sobie wyobrażą, że ktoś powie coś obraźliwego na temat cechy, którą posiadacie, nie macie wpływu na to, no to w naturalny sposób powstaje uczucia takie jak lęk, gniew, smutek itd. W związku z tym są to uczucia jak najbardziej adaptacyjne, naturalne i mające swoje uzasadnienie, a nie stanowiące podstawy do diagnozy zaburzeń psychicznych. W związku z tym ta jednostka jest kwestionowana i w kolejnej wersji, myślę, będzie usunięta. Natomiast oczywiście zdarzają się w praktyce takie sytuacje, że ten poziom nasilenia emocji jest tak wysoki, że wymaga to pewnych interwencji psychologicznych, ale nakierowanych nie na odczucia związane z kierunkiem pobudzenia seksualnego, tylko na odczucia związane z odkryciem u siebie tych przeżyć i spostrzeżeniem negatywnych konsekwencji w otoczeniu. Dziękuję bardzo. To jest ten moment, w którym zachęcamy Państwa do zadawania pytań do Dr. Koweckiej. Prosimy o podnoszenie rąk, będziemy chodzić z mikrofonami i udzielać Państwu głosu z wielką ochotą. Wszystko jest. Bardzo proszę. Chciałabym zapytać Panią doktor o wytłumaczenie nam tego, co
obnożenie się ze swoją orientacją, tak? I Pani mogła nas to przybliżyć. Jestem pewna, że dobrze zrozumiałam, ale tak jak zrozumiałam pytanie, rozumiem, że chodzi o to, że pewne odczucia pozytywne, tak, związane też z manifestowaniem swojej autoidentyfikacji są postrzegane społecznie jako negatywne, tak? Jako negatywne. Okej, więc przestrzeń społeczeństwa oczywiście. Więc taki proces pozytywnego wartościowania jest jednym z etapów właśnie kształtowania tożsamości seksualnej. Jeżeli wychodzimy z takiego pułapu, w którym naturalne odczucia pojawiające się na kanwie na pewnych zjawisk fizjologicznych, czyli napięcia seksualnego, tak, są negatywnie oceniane, to wówczas powstaje bardzo wiele negatywnych emocji związanych między innymi z takim poczuciem bezradności. No, co ja mogę zrobić w związku z tym, że czuję tak, jak się czuję. Nastolatki, będąc w takiej sytuacji, wbrew oczywiście temu, co mówią same nastolatki, poszukują bardziej podobieństw niż różnic w swoich grupach odniesienia. Te podobieństwa są dla nich bardzo ważne. Na szczęście w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z całą gamą narzędzi medialnych pozwalających na uczestnictwo w różnych grupach samopomocowych w przestrzeni wirtualnej, ale też poznawanie ludzi z odległych miejsc. W związku z tym taka możliwość poznawania osób podobnych do siebie jest dużo bardziej dostępna niż dawniej. I myślę, że współczesne nastolatki bardzo korzystają z tego typu narzędzi, poszukując właśnie tego podobieństwa. To podobieństwo z kolei pokazuje, że to, co się z nimi dzieje, jest w pewien sposób naturalne. Wymiana doświadczeń, eksperymentowanie w tym obszarze pozwala doświadczyć pozytywnych uczuć, które są związane z budowaniem tożsamości, odpowiadaniem sobie na pytanie, kim jestem i na ile to kim jestem jest wartościowe. I w związku z tym czasami w kontraście do tego bardzo negatywnego samopoczucia pierwotnego powstaje też takie bardzo silna fascynacja tymi odczuciami. Jest to zupełnie naturalne. To oczywiście w toku takiego kształtowania się tożsamości seksualnej ulega wyrównaniu, ale w pozytywnym procesie, kiedy ten proces pozytywnie przebiega, powinno to się wyrównać oczywiście nie do zera, tylko do pozytywnego nadal wartościowania, ale ta potrzeba takiej manifestacji może ulec zmniejszeniu. Ona może być w pewnym momencie bardzo istotna dla wzmacniania właśnie tych odczuć, dla kształtowania obrazu własnej osoby i dla jego stabilizowania się. W sensie psychologicznym widzimy też w rozwoju człowieka w ogóle takie momenty w takich uniwersalnych, czy dla każdego człowieka uniwersalnych procesach. Na przykład w okresie przedszkolnym chłopcy i dziewczynki mają taki etap, kiedy kształtuje się i stabilizuje właśnie identyfikacja płciowa i dzieci bardzo wtedy funkcjonują na bazie pewnych stereotypów, tak? Czyli dziewczynka będzie nie założy czarnych spodni, to jest dziewczynką na przykład, tak? W zależności oczywiście od tego, co jest sygnowane jako kobiece czy męskie i otoczenie. Natomiast ta wyrazistość jest bardzo istotna w procesie stabilizowania pewnych wewnętrznych struktur życia psychicznego. Dlatego też taki etap może się pojawić, jest on jak najbardziej naturalny, ale naturalny w życiu każdego człowieka ze względu na orientację, jeżeli wchodzi w ogóle o stabilizowanie się struktur związanych z życiem psychologicznym. Tutaj też jest prawda taka, że jak widzimy, jakby ta etapowość i akceptacja seksualności jest bardzo wieloetapowa, u niektórych trwa latami. Niektóre badania mówią, że czasami coming out może trwać nawet 30 lat, a są osoby, które na przykład nigdy tego coming outu nie mają odwagi jakby tego zrobić. I tutaj jakby wiele czynników się składa na to, czy mamy wsparcie w rodzinie, tak? Jakby nasz temperament, to jaki mamy charakter, to jaką mamy często pracę, jak jesteśmy wyedukowani, jaką mamy wiedzę, między innymi, ale bardzo często ta duma z tożsamości jest źle postrzegana przez inne społeczeństwo. No bo co jest złego w tym, że ktoś w
przez wiele etapów, jak widać, jest walka ze sobą. Często niestety też o tym się nie mówi, ale to jest jakby specyficzna grupa, gdzie ja na przykład robiłem badania w tamtym roku w czerwcu, no to młodzież, zrobiłem badania na młodzieży LGBT do 25 roku życia, 70% osób ma myśli samobójcze. Zobaczcie Państwo, jak to są wielkie liczby, a 30% to jest przynajmniej jedna próba samobójcza. Więc oni jakby walcząc z tą swoją gdzieś tam seksualnością, z tą heteronormą, w którymś momencie dochodzą do po prostu dumy z do swojej tożsamości, a to nie chodzi na tym tylko i wyłącznie na afiszowaniu się. To polega na tym, że jeżeli ktoś do nich podejdzie, zapyta jaką masz seksualność, to nie ma problemu, nie ma strachu, nie ma lęku, tu przede wszystkim, tak? Jestem taki, jaki jestem. Tak jak ktoś jest dumny z tego, że jest katolikiem, tak jak ktoś jest dumny z tego, że jest Polakiem, ktoś jest dumny z tego, że nie wiem, że zna taki język, to jest coś takiego naturalnego, że ja jestem po prostu, czy jestem gejem, jestem lesbijką, tak? I tutaj chodzi o taką dumę. Niekoniecznie o to afiszowanie się z swoją seksualnością, chyba niestety jakby w społeczeństwie jakby to jest kolejny stereotyp powielany i powtarzany. Tak, z jednej strony jest to stereotyp, ale z drugiej strony gdzieś taką fazę można rzeczywiście dostrzec, tak? Nie u wszystkich na pewno, ale można dostrzec, ale jest to stymulowane też przez takie właśnie społeczne ujmowanie orientacji. Jeżeli my widzimy antagonistycznie, tak? Pewną charakterystykę w postaci heteroseksualności i w opozycji do tego homoseksualność, no to osoby heteroseksualne nie mają problemu z tym, żeby zamanifestować swoją heteroseksualność. To jest tak, chodzą za ręce, nie wiem, całują się w przestrzeni publicznej, rozmawiają o tym, wymieniają się doświadczeniami. Osoby homoseksualne mogą mieć z tym problem i może być to obarczone bardzo silnymi takimi granicami związanymi z lękiem przed konsekwencjami ujawnienia tych odczuć. W związku z czym, jeżeli znajdują taką przestrzeń, gdzie to jest możliwe, gdzie doświadczają siebie jako osoby, których odczucia są zupełnie naturalne, które są podzielane z innymi, no to w związku z tym wtedy powstaje też ich manifestacja, tylko że społecznie my to bardziej widzimy, bo to jest rzadsze. I to jest naturalne, że to, co rzadsze, my widzimy jako bardziej wyraziste. Tak? Więc to jest nawet nie kwestia myślę stereotypu, tylko kwestia pewnych procesów poznawczych, które za tym stoją. Też ja tylko tak jeszcze powiem, że właśnie a propos tej manifestacji, właśnie to na tym polega, że ja rozmawiałem między innymi ze studentami, chociaż bo jestem na uczelni medycznej, często jest, nawet jest taki świetny film, polecam film Golden, gdzie jest scena, gdzie nagle chłopak poznaje drugą osobę chłopaka homoseksualnego i scena jest pocałunku. Słuchajcie, reakcje są różne, niektórzy zamykają oczy, w ogóle nie chcą na to patrzeć, ale nie widzą, że 30 sekund wcześniej w tle całuje się para heteroseksualna. Czyli jest jakby to już tak obraz naturalny, że w ogóle na to się nie zwraca uwagi i jakby pytając ich, czy oni okazują swoje uczucia, to oczywiście tak, że to jest norma i jak najbardziej, to dlaczego jakby tutaj mówimy, dlaczego zabiera się prawo takie i tutaj jakby już no niestety edukacja i jakby tutaj kolejną rzeczą to jest jakby niewiedza plus nieposiadanie w swoim otoczeniu jakby Tak, właśnie to jest bardzo, kontaktu. chciałam powiedzieć, że w tej przestrzeni społecznej to jest takie wyraziste, ale kiedy wchodzimy w taki kontakt interpersonalny, ludzki, tak, to okazuje się, że ta cecha schodzi na dalszy plan. No, oczywiście jest istotna, ona jest ważna, ona jest taką samą częścią ważną tożsamości jak każdego człowieka tego życia, ale kiedy zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że mamy szereg wspólnych tematów poza tą kategorią, tak, i wtedy jakby ta cecha przestaje dla nas być taka wyrazista, wyłaniająca się na pierwszy plan. Trochę, to jest myślę trochę tak, jakbyśmy szli korytarzem i wszyscy szliby w niebieskich koszulkach, tak? I nagle widzimy kogoś w czerwonej, a w dodatku ktoś tam powiedział, że to nie jest dobrze nosić czerwono. No to wtedy siłą rzeczy zwrócimy na to uwagę. Tak? Myślę, że właśnie edukacja, kontakt, wspólne działania są czymś takim, co pozwala doświadczać, że to koszulka innego koloru no jest po prostu jakimś wariantem funkcjonowania, nie wpływającym na gorszy, tak, na to, że ktoś jest gorszy, czy na to, że w jakiś sposób nam zagroży. A propos rozmawiania o innych tematach, musimy niestety już przejść do kolejnego referatu, ale bardzo zachęcamy do zadawania też pytań i dzielenia się z tymi spostrzeżeniami w kuluarach.